Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jestem po testach kolejnego powerbanka. Tym razem All Powera. Tutaj mamy baterię pojemności 2060 Wh i moc wyjściowa maksymalna 2500 W. Zaraz więcej danych technicznych będzie konkretnych, ale tak żeby nie było nudno, zrobiłem na nim 7 różnych testów i też testy, o które prosili widzowie, jak robiłem poprzednich powerbanków testy. Także mamy tutaj 3 ładowania w jego trybach, bo on ma 3 tryby ładowania. Ustawiane już tutaj wszystko jest z aplikacji przez Bluetooth albo przez Wi-Fi, czyli ładowanie na 650 W, 1000 W, 2000 W. Także zobaczycie, ile kWh weszło w baterię. Czy lepiej ładować małym prądem, czy lepiej ładować dużym prądem. I z drugiej strony rozładowanie 2200 W, 1200 W, 300 W i 22 W, bo oto były zapytania właśnie, ile wtedy kilowatogodzin wyciągniemy. No ja cały czas mówię o stronie AC, bo ile przetwornica po prostu zeżre. Jak robimy teścik taki, prawda, 2 kW, no to tutaj 1,5 godziny i pusto, nie? Ale jak robimy teścik na 22 W, no to i za 30 godzin ta stacja pracuje i wtedy już zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ale o tym będzie w trakcie testu, także najpierw będzie omówienie sprzętu, takie, że tak powiem, u mnie pobieżne, bo tych powerbanków już tyle na świecie jest, ale trzeba dane podać, inne rzeczy. Później testy, ładowania, rozładowania i na samym końcu, no nie w Excelu, to Excel papierowy, tak jest prościej. Takie podsumowanie właśnie, żeby było widać naocznie, co weszło, co wyszło i jak to wychodzi. Także zapraszam najpierw do oglądania sprzętu. Taki sprzęcik All Power. No, oj, jeszcze się nie włączy, to będzie dopiero. Tutaj mamy wyświetlaczek, bardzo ładny, pokazuje nam, co uruchamiamy. Jedno, tutaj mamy gniazdeczka, każde ma 2500 V na wyjściu. Podobają mi się te gniazdka, bo są osobno, nie jedna klapa. Ja już miałem ze dwa takiej, w obydwu klapy wyłamałem, bo albo watomierz nie było jak podpiąć, albo coś, a tutaj mamy każde osobno i nawet mi się to fajnie, słuchajcie, podoba. No to oczywiście mamy porty USB różnej mocy, jak widać. Tutaj mamy też temat 12V. Fajnie to pozabezpieczane. Powiem wam, nawet te wsówki nie wiem do czego są i pewnie mało kto tego używa. Kto używa, to jemu się przyda. Gniazdo 12V standardowe pod zapalniczkę. Z tej strony mamy, na bieżąco go, może nam się magazyn energii duży nie pogniewa, że mały na nim leży. Lecimy i hop. Tutaj mamy takie ciekawe coś, słuchajcie, bo możemy łączyć już te powerbanki jeden z drugim szeregowo i zwiększać ich pojemność, także bardzo fajne, albo dodatkowane baterie do nich możemy dopinać po prostu i zwiększyć pojemność, no pojemność, no inaczej nic nie wymyślę. Dobra, obróciłem, teraz takie, że tak powiem, twarde dane. I mamy tak, model R2500, pojemność baterii 2016 kWh. Tutaj mamy użyte 48 V, 42 Ah. I wejście mamy strona AC 10 A, strona solarna 13 A, 1000 W maksymalnie. Powiem wam, próbowałem podpiąć pod niego baterię i no, z baterii jeszcze dodatkowo powiększać jego pojemność, no tak 24 V podpiąłem, to więcej jak 8 A mi nie puściło, ale jak już 48 spiąłem dwie baterie, to wtedy już 13 A szło, 650 W, 48 V, takie doładowanie, nie właśnie przez stronę tutaj tą, prawda, co jest jego oryginalne podnoszenie, tylko baterię sobie wpiąłem po prostu tutaj przez wejście od panela fotowoltaicznego i można też sobie, jak się ma, na przykład takie lify po 4 można sobie gdzieś jak ci jedzie albo coś, wziąć jeszcze te dwa za sobą i zwiększyć pojemność po prostu tego powerbanka bez
Bez kombinacji w przetwornicę, w tą, w tamtą, inne rzeczy. Dopinamy się tylko i mamy gotowe podnoszenie. Tylko, że to musimy później, no panela nie idzie wpiąć. Albo mamy to, albo mamy panela, albo kupujemy dedykowane dodatkowe baterie, lecimy z panela. Także jak się ma już gotowy magazyn, to zawsze sobie można coś z tego więcej, słuchajcie, ugryźć. No i tutaj mamy dalej podstawowe te wszystkie informacje. Na wyjściu mamy 2500 W maksymalnie. No i w porywach 4000 W. Powiem wam, próbowałem przy chyba 2800, to jeszcze ciągło kilka, bo on tak ciągnie chyba około pół minuty i wyłącza. Ale dałem 16 A ładowarkę, to odcięło od razu, tylko nie wiem, czy to nie jest temat, że ładowarka tak szarpnęła i wtedy odcięło. Także odcięcie działa, ale jeszcze wam pokażę w tym filmie na pewno, jakie są jego granice. I tutaj macie reszty dane, także tutaj szkoda się niepotrzebnie produkować, bo to wszystko widać. Kody QR są do aplikacji, bo to urządzenie ma już połączenie z aplikacją na Bluetootha. Powiem wam, się troszeczkę oszukałem, gdzie to jest. Musiałem napisać do producenta, dystrybutora, bo automatycznie Bluetooth się tutaj nie uruchamia, tylko trzeba przytrzymać przycisk. O, i dopiero wtedy albo połączenie Bluetooth, albo połączenie Wi-Fi. Ja wiem, czy nam Wi-Fi do takiego powerbanku jest potrzebne, ale Bluetooth jak najbardziej, także odpalamy Bluetootha. Tutaj nam się mała instrukcja pojawia tego wszystkiego, już widzi urządzenie, słuchajcie, trochę się pokręci i słuchajcie, już mamy jakieś tutaj połączenie i możemy sterować też od strony tutaj aplikacji, czyli możemy wyłączyć te gniazda, o, pyk, pyk i wszystko jest, słuchajcie, powyłączane. Jak widzicie, uruchamiam przetwornicę DC, tutaj mi się pokazuje, a nie chce mi się wracać, idę, tylko musiałbym być po Wi-Fi wtedy, prawda? Wyłączam, także tym się jeszcze, słuchajcie, pobawię, wam pokażę, co tam jeszcze można na tym pogrzebać. No i tyle, no, powerbank jak powerbank. Bierzemy się na testy. Najpierw największe obciążenie, najmocniejsze, później średnie i na końcu właśnie takie najsłabsze rozładowanie i sam jestem ciekaw, ile uda się kilowatogodzin finalnie z niego wyciągnąć. Oczywiście watomierzem będzie jednym wszystko mierzone, naładowanie i rozładowanie. No i sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, także lecimy z tematem. No i zaczynam pierwszy test obciążenia maksymalnego. Także auto podpięte. Tutaj ładowarka teraz nie widzicie, bo strona C jest wyłączona, żeby chcę z powerbanka 16 A jest nastawiona, także jest ponad 3 kW i zobaczymy co ona na to, nie? A dzisiaj fajnie słoneczko trochę wyszło. Także zobaczcie, o, coś się zaczyna, słuchajcie, dziać. I prawie 80 A mi leci. 2300 W, 2400 z instalacji 24 kW. No powiem wam, fajne zaskoczenie, ale dobra, to nie o tym, tylko o tym. Jest 100% naładowany, watomierz mamy wpięty. Odpalam stronę AC i co się stanie? Teraz w tym momencie 16 A podpięte, ruszy w ogóle, czy wywali od razu AC? No zobaczmy. Pomyślał, watomierz się uruchomił, czyli zaraz się auto uzbroi. Pobór mamy, na razie nie mamy. Tu obserwujemy AC. Wywali czy nie? Puści? Co się stanie? Na razie myśli, idzie 70. A! Coś tylko bzyknęło, no ale nie. Nie pozwolił mu. 3 kW pokazało, wyrzuciło. Także idę wypiąć wtyczkę z samochodu, bo muszę mieć pod prądem. O! Aha, bo się wyłączył w ogóle nam. Czego tak słabo świeci? Joj, baterię trzeba wymienić. Kurwa. Dobra, to zmienimy mu na 14 amperków. Okej. Niby 4000 W, ale niestety no poległ. Chyba że tutaj po prostu ten prąd za mocno szarpie. 2,5 ma ciągnąć cały czas. Oj. Guma zaczepi. Dobra, zapinamy. Idziemy zobaczyć, pójdzie czy nie pójdzie.
No, daj się auto. O, sam raz zdążyłem. 300. No 300, ale o, niestety odcina. Także szkoda się szarpać. Jak ma ustawione 2500 W max, no to jest max i tyle. Próbowałem chyba 2600, się bawiłem. No to tak jeszcze te pół minuty to trzymał, wyłączył. Także zapnę mu na razie 12 A. Zobaczymy, czy pójdzie na 12 A, czy obecnie. No to lecimy. Słuchajcie. Damy mu 12 A. Powinno być ok. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapinamy gada. Ok. Idziemy. Słonko świeci, ale zimno. Zimno, zimno. No i trochę spaceruję, ale mi chodzi o to, żeby on był w jednej temperaturze cały czas. Ale wezmę go na zewnątrz, to będzie zimniej. O, zobaczcie, idzie 2700. No niestety, 12 A jest za dużo. I z tym wallboxem tak jest, że on jak z 12 A to tak ciągnie 11,5. Jak mu damy 11, to będzie 9,5 dawał. Także no, zapinam na 11 i już to powinno działać. Jest 11 ustawione. Pek. Tu pyknęło, tam pyknęło. I ruszamy. 2200, widzicie? Właśnie, tutaj już 2000, prawie 2300 W, także po co jeszcze coś tutaj dopiąć, żeby obciążyć go maksymalnie, że tak powiem. Tylko bardzo nie wiem, co tutaj już dopiąć do tego. A jeszcze bym właśnie pokazał na ładowarce, jak się ten troszkę to dziwnie zachowuje. No nie, to ładować ładuje, widzicie? O, zobaczcie, 11 ustawiłem, a daje 9,5 A. Jak ustawię 12, to daje 11,5 A. I to jest takie dziwne troszkę. No ale dobra. No musi tak zostać, bo nie mam czym, że tak powiem, za bardzo obciążyć. Próbowałem to jakimś wentylatorem, ale wszystko bym musiał przez watomierz przepuszczać. I tak przy okazji jeszcze, no, także no, pomiar błędu, zobaczcie, tutaj pokazuje, gdzie 2230, a tutaj, że 2170-80 W idzie. Także przekłamanie jest 50 W. Tylko co jak liczę? No nic, zobaczymy z różnymi obciążeniami, jak się będzie zachowywał. Do watomierza nawet wymieniłem baterię jeszcze, żeby mnie tutaj nie robił balona. No i zobaczymy. No ja jego używam zawsze do wszystkich eksperymentów, także trzymam się jednego błędu, że tak powiem, pomiarowego. Dobra, pierwsze rozładowanie mamy 1, nie wiem, uciekasz, 1,66 kWh, 5% zostało. Myślałem, że odbiła. Ja wam później, bo robiłem pierwsze rozładowanie, robiłem najmniejszym prądem wczoraj. Tak byłem zdziwiony, że jest 5%, no widzę, że do 5% więcej nie rozładowuje, także mamy 1,66 kWh. Dobra, biorę go, ładuję i pokażę wam stopnie ładowania. Dobra, lecę, słuchajcie, z ładowaniem. Tu mi pokazuje 640, 660. Tu mi pokazuje 640, ale zaraz weryfikuję poprawność działania też watomierza, bo tutaj mam licznik supli i on dobrze liczy na ceweczce, elegancko, także musiałem to rozebrać, by mi się watomierz nie zmieścił, ale o, lecimy i zobaczcie, teraz mamy, jak momencik, leci czy nie, 640, no a ten mi teraz 660 pokazuje, także no tu mamy 650, 660, 660. Troszkę mi watomierz delikatnie mi zaniża, także błąd pomiarowy trzeba wziąć pod uwagę. I teraz stopnie ładowania. Słuchajcie, tu mamy tak, wchodzimy sobie tutaj, o, tutaj możemy ustawić. Pierwszy to jest, czego ja nie mogę tutaj zobaczyć, o jest
tym mamy 600 W, no takie 600-650, na drugim jest około 1000 W i na trzecim jest 2000 W, także rozładowanie było maksymalnym, a ładowanie będzie minimalnym prądem. Później na odwrót, średnie rozładowanie, średnie ładowanie i minimalne rozładowanie, a takim małym prądem 300 W, a maksymalne ładowanie. Zobaczymy jak to przetwornica na to wszystko reaguje. Ładowanie zakończone najmniejszą mocą ładowania, że tak powiem, i wciągnęło no prawie 2,1 kWh. Także co? Przepinam i rozładowujemy. I lecimy drugie rozładowanie, słuchajcie, z mocą 1300 W, także no nie połówka, ale tak mniej więcej połowa mocy urządzenia. No i tyle, czekam aż się rozładuje. Drugie rozładowanie poszło. Udało się wyciągnąć 1,73 kWh. No i mi się wydaje, że przez to, że tyle co było naładowane i bateria była jeszcze ciepła, no ale jest jeden. Wróć jeszcze raz. 1,73 kWh i biorę się teraz za ładowanie mocą taką, że tak powiem, no tą środkową. No i się ładuje na tym drugim poziomie, na standardzie, i na standardzie leci 1000 W. No watomierz trochę mniej zalicza, 970, a tak jak mówię, wszystko w granicy błędu jednego watomierza. Ładujemy. I naładowany wciągnęło 2,08 kWh. Także widać, w granicy błędu się cały czas kręcimy. I teraz będzie materiał, który wczoraj nagrałem, rozładowywanie 300 W, a później będzie takie jeszcze malutkie rozładowywanie. Tu się coś zakręciłem. No i lecimy trzecie rozładowanie, słuchajcie, także podpięte obciążenie będzie 300 W. Idę drugiego powerbanka walę. I tak, odpalamy, no moment, bo za dużo świateł. Stronę AC i jest pik. AC odpalona. Musi się to wszystko uruchomić, przetwornica. Cała reszta. Ruszy się czy nie ruszy? Dobra, coś się ruszyło. Słuchajcie. Ciemno tutaj. To mówią ciemno wszędzie, głucho wszędzie, tak? Co to będzie? Coś będzie widać. Dobra. 312 W. Aplikacja to nam pokazuje. Pamiętajcie, tu jest wiecznie jakieś przekłamanie. Się nie ma co patrzeć. Zobaczcie, tu mamy 314, 326. A tak nam skacze rozładowanie w porównaniu do... O, tak będzie lepiej widać. Że te watomierze też nie są idealne, i mniejsze prądy przed nie idą, to gorzej liczą. Ale jakoś w tej granicy błędu musimy się zmieścić. Grunt, że jednym watomierzem wszystko zmierzone. A stacja nam pokazuje niby równe 300 W, tylko czy to jest 300 W już ładowania, czy pobranej reszty całej energii. Tak skacze 312. No dobra. Rozładowujemy takim już mniejszym prądem. I rozładowane. Zobaczmy ile. O, nic nie widać. Zgasnęło. I oj, tu ciemno, normalnie masakra jakaś. Nie ma zasilania. Tu się też już nie uruchomi. A, jeszcze 5% bateria odbiła. Słuchajcie. No tak to jest, jak się rozładowuje się, odbiła. Ciekawe, czy się włączy. Włączy się czy nie? Nie włączy się. Za mało energii. Dobra, musimy to jakoś wypatrzeć. Nic nie widać. O, jest. A, teraz elegancko. 1,63 kWh. Słuchajcie, wyciągnięte z pojemności. Tu jest 2060 Wh, a do 2160 Wh. O,
może nie ile zostało wsadzone, tylko na ile? Na 68% naładowało nam tego powerbanka. Także biorę i znowu ładuję go do pełna. No i naładowany 100%. Aplikacja to samo pokazuje 100%. Wentylatory chodzą, słuchajcie, 16-17 W pobierają wentylatory. Także wyłączymy. Jeszcze Wi-Fi, nie Wi-Fi, inne rzeczy. Zapomniałem, że ona się nie wyłączy, jak jest pod prądem. Cały czas jest aktywna, także no. Się mi zapomniał. Dobra. 2,113 kW zostało włożone. I ostatnie rozładowanie. Symulacja jakiegoś oświetlenia. Powiem wam, to będzie bardzo ciekawe. Zobaczcie. 22 W. 21-22 widzi watomierz, a urządzenie nie widzi nic, żadnego poboru. To jest najlepsze. Ani tu, ani tu. No to jest pochodne jedno drugiego. Co się pojawi na ekraniku, to się tam pojawi. Także no, powiem wam, bardzo będzie to ciekawy temat. Myślę, że tak poczekam, aż 10% spadnie i wyliczę średnią, bo to tak świecić 22 dni, jak tu pokazuje, to nie bardzo. Trzeba będzie średnio wyciągnąć, ale zobaczymy. Przynajmniej z 12 godzin się poświeci. Albo 10%. Zobaczę, jak to będzie reagowało ogólnie. Tu więcej przetwornica pewnie będzie ciągła, jak te dwie żarówki. Dobra, zobaczymy. Czas minął, rozładował się do końca, że tak powiem, i mamy nabite, widać, jakoś tu podświecimy, jest nawet w miarę widać, 0,62 kWh, no 0,63 0,63 kWh dało się uzyskać na ciągłej pracy pod praktycznie żadnym obciążeniem. Czyli no, więcej ta przetwornica pewnie zjadła jak urządzenie, no ale około 30 godzin bez problemu ogarnęło. Dobra, biorę się za podsumowanie tych wszystkich wyników. No i słuchajcie, finał. Nie ma to tutaj tworzyć nie wiadomo jakich cudów. Zobaczcie, ładowanie 3 różnymi prądami i różnica w poborze kilowatogodzin. Można powiedzieć w granicy błędu pomiarowego, ale podoba mi się to, że jest blisko pojemności baterii. Nie ma dużych strat właśnie na przetwornicę, na inne rzeczy. Podoba mi się, bo mamy 2060 Wh pojemność baterii, a tutaj niewiele więcej po prostu jest tego, że tak powiem, pobranego prądu do naładowania do pełna. No i ładujemy od 5%. To też trzeba wziąć pod uwagę. Też widzę, jak ona się ładuje, już jest 100%, ona jeszcze ładuje. Czyli jakiś tam zapas ma w jedną i w drugą stronę. Jest tak ustawione, żeby nigdy bateria też nie była rozładowana do końca. Dla jej bezpieczeństwa pewnie. I tutaj mamy rozładowanie przy tych mocach właśnie takich większych, mniejszych też widzicie jest w miarę w granicach błędu pomiarowego. Jak wiemy, no mówię, watomierz, ważne, że watomierz był jeden do wszystkiego. Jeśli on ma błąd pomiarowy, to ma na wszystkie wyniki i one są wtedy w miarę równe. No ale już świecenie takimi żarówkami, no to macie około 30 godzin, tak mniej więcej można to liczyć, bo będzie 25 W albo coś, ale udało się odzyskać tylko 0,63 kWh, także 1 kWh no poszła na straty, na generowanie tych wszystkich po prostu przetwarzania całej reszty, no ale trochę to pochodziło, wentylatory, cała reszta bierze prąd. Także słuchajcie, no tak to wygląda. Powiem wam, podoba mi się, fajne, żeby to jeszcze lżejsze było, bo nie wiem ile to waży, ale muszę w kartę katalogową popatrzeć, powiem wam, nie przygotowałem się, ale jest co dźwigać, powiem wam, jest co dźwigać, czyli albo kamienie nawkładali, albo są ogniwa i wszystko tak jak ma być, bo jeśli coś waży, według mnie w takich sprzętach to jednak działa. No i widać po ładowaniu, rozładowaniu.
Czyli standardowo mniej więcej na te pojemności, ale ładowanie mi się podoba, że nie ma dużych strat właśnie na tym ładowaniu. Miałem powerbanki, które właśnie 2-3 kWh na ładowanie szło i z drugiej strony coś takiego używamy też z panelem, także zapinamy sobie panelik, to sobie stoi i ładowane jest ze słońca ile się da. Też są straty inaczej generowane. Także mam nadzieję, że się nie nudziło, że się test podobał. Może się jeszcze jakiś trafi, to potestuję jeszcze w inny sposób. Ja do każdego takiego powerbanka próbuję jakoś podejść tak ciekawie, no bo co kogo interesuje, ładowanie, rozładowanie, no to jest nudne, nie? Czyli trzeba to jakoś tak urozmaicić jak się da. Staram się, dobra, słuchajcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, słoneczka. W tym tygodniu nawet ładne słońce ma być, także może już polatam trochę na swoim, a nie będę dalej z sieci ciupał. No niby ze swojego, ze starego prosumenta, ale fajnie tak patrzeć, jak tutaj z magazynu sobie użytkuje człowiek i z sieci nie pobiera. Takie przygotowanie, bo nie wiadomo kiedy nam to się skończy. Ja taki czarnowiec całe życie jestem, dlatego tyle tego złomu. No i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się. Hej!